Milczenie, tajemnica, lojalność, strach. Jedno słowo. Omerta. Fundament mafii. Czym tak naprawdę jest? Innymi słowy, zmowa milczenia jest najstarszą zasadą obowiązującą w rodzinach mafijnych, zabraniającą członkom poruszenia tematu mafii w obecności osób trzecich, nawet przy swojej rodzinie, a przede wszystkim przed przedstawicielami prawa. Omerta stanowiła prawo, którego złamanie było uznawane za zdradę, a tej cena była najwyższa. W serii gier Mafia omerta jest również kluczowa. Jak tutaj była egzekwowana? Na sycylijskiej ziemi, gdzie państwo było słabe, a tradycja silna, omerta nie była tylko zasadą, była sposobem życia. Enzo Favara, główny bohater The Old Country, uczy się tej lekcji w najtwardszy możliwy sposób. Gdy generał Fontanella i Izabela są porwani, nie może liczyć na sprawiedliwość sądów czy ochronę policji. Musi wziąć sprawy w swoje ręce. W tej grze widzimy, jak omerta funkcjonowała w swoim pierwotnym środowisku. To nie była jeszcze sformalizowana zasada organizacji przestępczej. To była naturalna odpowiedź społeczeństwa na chaos i brak władzy. Każdy mieszkaniec sycylijskiej wioski znał zasady. Nie widzisz, nie słyszysz, nie mówisz. W pierwszej odsłonie serii główny bohater uczy się tej zasady zarówno z lojalności, jak i ze strachu. Jego historia pokazuje, jak kodeks milczenia przekształca zwykłego człowieka w członka rodziny. Tommy Angelo to taksówkarz, który przypadkowo wpada w świat mafii, ale w Lost Haven omerta to już nie sycylijska tradycja. To zasada organizacji. Don Salieri jasno tłumaczy Tomiemu. Rodzina chroni swoich, ale tylko tych, którzy potrafią milczeć. W tej części gry omerta pełni rolę testu lojalności. To również w tej części po raz pierwszy widzimy, jaka kara czeka tych, którzy łamią zmowę milczenia. Gdy Frank Coletti, najbliższy przyjaciel Dona Saleriego, zaczyna współpracować z FBI, Tommy zostaje wysłany z luparą, najpopularniejszym narzędziem znanym w tamtych czasach, by wymierzyć mafijną sprawiedliwość. Oraz gdy sam Tommy w końcu łamie omertę, współpracując z policją i płaci za to najwyższą cenę. W Mafii 2 omerta jest również ukazana jako emocjonalna więź między dwójką przyjaciół, którzy kochają się jak bracia. Vito Scaletta i Joe Barbaro to przyjaciele z dzieciństwa, którzy razem wchodzą w świat mafii. Tutaj omerta to nie tylko zasada organizacyjna, to fundament ich przyjaźni. Nie chodzi tylko o to, żeby nic nie mówić policji. Chodzi o to, żeby chronić siebie nawzajem. Gra pokazuje, jak omerta może być zarówno siłą, jak i słabością. Gdy Vito zostaje aresztowany, nie wydaje Joe, mimo tortur i presji, i w momencie, kiedy jego przyjaciel ma zostać zamordowany, Scaletta miał za zadanie milczeć, lecz właśnie w tej sytuacji po raz pierwszy łamie zmowę milczenia. Tutaj też pokazane jest złamanie omerty w momencie, kiedy Henry Tomasino zostaje zamordowany przez Chińczyków. Nie jest to zwykła zemsta, to jest uśpienie szczura, o czym Vito dowiaduje się znacznie później. W Mafii 3 klasyczne zasady zostają łamane na porządku dziennym. Lincoln Clay to rewolucja. To pierwszy protagonista w serii, który nie szanuje omerty. Nie jest Włochem, nie wychował się w tym kodeksie. Gdy rodzina Marcone zabija jego przybranego ojca samego Robinsona i całą jego rodzinę, Clay postanawia mówić głośno, poprzez przemoc. W tej grze widzimy, co się dzieje, gdy kodeks milczenia zostaje złamany. Clay nie tylko zabija wrogów, on ich demaskuje, ujawnia ich sekrety, niszczy ich reputację. Jego metody są przeciwieństwem tradycyjnej omerty i właśnie dlatego są tak skuteczne. Nikt nie spodziewa się człowieka, który nie gra według starych zasad. Lincoln ustanawia własne prawo, niszcząc wieloletnie fundamenty i łamiąc omertę systematycznie. Nie milczy, nie ukrywa się, nie działa w ciszy. Jego zemsta to jawna wojna przeciwko wszystkiemu, co omerta reprezentuje. Od sycylijskiego instynktu przetrwania, przez amerykański test lojalności, więź braterską, aż po jej całkowite złamanie. Seria Mafia pokazuje nam pełny cykl życia tego kodeksu. Omerta to nie tylko zasada, to żywy organizm, który ewoluuje wraz ze światem, w którym funkcjonuje. Omerta to więcej niż słowo. To dziedzictwo, które przeszło przez stulecia. Od sycylijskich wzgórz po amerykańskie metropolie. W serii Mafia widzieliśmy jej wszystkie oblicza. Tradycję, która chroni i niszczy, lojalność, która buduje i zdradza, oraz milczenie, które daje siłę i odbiera wolność. Czy omerta to relikt przeszłości? Może, ale jej lekcje pozostają aktualne. W świecie, gdzie każde słowo może zostać nagrane, każda wiadomość zapisana, każdy ruch śledzony. Może warto czasem przypomnieć sobie wartość milczenia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!